Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was fantastyczny model, jakim jest amerykański Jeep Willys MB w skali 1:12. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję rozpoczniemy od opisania pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, czyli m.in. nazwa, skala, ilość klocków, ale także licencjodawca, którym jest firma Jeep. Z kolei na odwrocie przedstawione są niektóre funkcjonalności tego modelu, takie jak ruchome koła, otwierana maska, ale także ruchomy ciężki karabin maszynowy. Nie zabrakło również tabeli technicznej, w której przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące oryginalnego samochodu, ale również znalazło się tutaj miejsce na oryginalne zdjęcie prawdziwego Jeepa Willisa, na którym ten model został wzorowany, a który znajduje się w posiadaniu firmy Kobi. Przejdźmy zatem do samego modelu. Kultowy amerykański Jeep Willys w skali 1:12 mierzy 27 cm długości, 15,5 cm szerokości oraz 14 cm wysokości. Tak więc jest to naprawdę piękny i duży model, w którym udało się odwzorować wiele szczegółów konstrukcyjnych. Na klockowym Jeepie Willisie znajduje się cała masa naprawdę niesamowitych nadruków. Pierwszym jest od razu rzucająca się w oczy wielka amerykańska biała gwiazda, która znajduje się na masce. Na masce znajdują się też inne oznaczenia, m.in. oznaczenia Stanów Zjednoczonych, USA oraz indywidualny numer tego samochodu 20632184. I to właśnie taki sam numer znajduje się na oryginalnym Jeepie Willisie, który jest w posiadaniu firmy Kobi. Takie same numery znajdują się również na zderzaku i są to oznaczenia 101. Amerykańskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, na co wskazują cyfry 101 AB, czyli 101 Airborne, czyli właśnie powietrzno-desantowa 101. Inne elementy, na które warto zwrócić uwagę, to tabela techniczna znajdująca się po tej stronie. Jest to mała tabela, która przedstawia m.in. wagę, prędkość, moc silnika. Warto również zwrócić uwagę na nadruki, które znajdują się wewnątrz pojazdu. Jest to m.in. deska rozdzielcza, gdzie znajduje się kilka wskaźników, m.in. dotyczących prędkości oraz stanu paliwa. Tak więc jest to kolejny ciekawy szczegół odwzorowany za pomocą nadruków. No i nie zabrakło mniejszych gwiazd, które znajdują się w tylnej części z jednej oraz z drugiej strony. Kolejny nadruk przedstawia żebrowanie na kanistrze. Pamiętajmy, że kanistry były wykonane z cienkiej blachy, no i taka obróbka metali pozwalała na większą trwałość właśnie takiego kanistru, w którym znajdowała się niezbędna do prowadzenia walki benzyna. Ostatni z nadruków przedstawia piękne otwory, które znajdują się na lufie do ciężkiego karabinu maszynowego. Skoro już jesteśmy przy karabinie, to zostańmy przy nim na dłużej. Karabin maszynowy, amerykański półcalowy, ciężki karabin maszynowy M2 był naprawdę potężną bronią, która znajdowała się na wyposażeniu m.in. czołgów, samolotów, no i właśnie takich Jeepów Willisów. Tak więc jest to fajny szczegół, który jest również w 100% funkcjonalny. Wystarczy tylko odpiąć belkę, która go mocuje i usztywnia, by ten stał w swojej pozycji. I karabin jest ruchomy praktycznie w zakresie 360 stopni, no ale także można go unosić w górę i karabin jest przystosowany do prowadzenia ognia przeciwlotniczego. Nie zabrakło szczegółów, które znajdują się na tej broni. Między innymi jest piękny pas z taśmą amunicyjną, są dwa chwyty, jest również muszka, szczerbinka, czyli elementy optyki, no ale również jest wielka drewniana rączka do przeładowania całego karabinu. Karabin maszynowy umiejscowiony jest pomiędzy dwoma siedzeniami. Jedno z nich przeznaczone jest dla kierowcy, a drugie dla pasażera. Ale zanim przejdziemy do przodu, zostaniemy chwilę na tyle i na jego pace, bowiem tutaj znajduje się pięknie odwzorowana kanapa, która służyła właśnie po to, żeby obsługa tego ciężkiego karabinu maszynowego, czyli zazwyczaj strzelec oraz amunicyjny, mogli zająć miejsca, no i również mogli podróżować na pace takiego Jeepa. Kierowca ma odwzorowane wszystkie niezbędne elementy. Jest między innymi hamulec, pedał gazu, sprzęgło, tak więc są wszystkie najważniejsze elementy. Są również wskaźniki, o których już wspomniałem wcześniej, przy okazji mówienia o nadrukach. No i jest wielka kierownica. Kierownica wielka, no i również w 100% funkcjonalna, bo kiedy ruszam kierownicą,
ruszają się również koła naszego Jeepa Willisa. Tak więc jest to piękny naprawdę szczegół, bardzo ładnie odwzorowany. No i mówię, dodaje to naprawdę smaku i dzięki temu złożenie go jest czymś naprawdę przyjemnym. By pokazać, jak działa kierownica, pozwoliłem sobie złożyć szybę, która jest również ruchoma. No i to nie jest jakiś błąd, bo szyby w amerykańskich Jeepach Willisach były również rozkładane. Można było je bez problemu złożyć, no a kiedy nie chcieliśmy, by wiatr, muchy i inne rzeczy kończyły na naszej twarzy, mogliśmy sobie bez problemu rozłożyć szybę, która miała również ruchome wycieraczki, no i mogliśmy tak podróżować po praktycznie wszystkich frontach II wojny światowej. Następnym elementem, o którym chciałbym Wam powiedzieć, jest maska. Maska, o której już wcześniej mówiłem przy okazji omawiania nadruków, no ale maska jest również funkcjonalna i można ją bez problemu podnieść. Zobaczcie, otwierana maska, a pod nią znajduje się odwzorowany amerykański silnik. Silnik, który właśnie napędzał nie tylko Jeepa Willisa, ale większość amerykańskich samochodów terenowych. Silnik jest odwzorowany naprawdę bardzo ładnie, no i po zamknięciu maski pod tym silnikiem z przodu też warto zwrócić na maskę, która mogę śmiało powiedzieć, że jest elementem rozpoznawczym amerykańskich samochodów terenowych właśnie z czasów II wojny światowej, czyli między innymi Fordów GPW, no ale przede wszystkim amerykańskich Jeepów Willisów MB. Teraz śmiało już możemy przejść do dodatkowych elementów, akcesoriów i smaczków, które są zwieńczeniem całego modelu. A jest to m.in. specjalna lampa nocna znajdująca się na błotniku, narzędzia, które muszą być w każdym modelu. I to niezależnie w jakiej armii byśmy nie byli, zawsze znajdowały się zapasowe narzędzia. A są to m.in. siekiera i szpadel. Idąc dalej mamy kanister, o którym już wcześniej wspominałem, no ale również jest zapasowe koło, które było niezbędne właśnie w takim samochodzie terenowym, zwłaszcza podczas walk, bo o przebitą oponę było naprawdę bardzo łatwo. Jak już jesteśmy przy kołach, to zostańmy jeszcze przy nich na chwilę, bo jak już wspomniałem, przednie koła są ruchome, co jest bardzo ciekawym, bardzo fajnym elementem, ale kiedy poruszymy tylnie koła, to wtedy poruszy się charakterystyczny wał, który jest odwzorowany od spodu pod całym Jeepem. Tak więc jest to kolejny piękny i naprawdę bardzo ciekawy element, którego tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać. Nie widać też tego, kiedy wasz Jeep się rusza, kiedy wasz Jeep jeździ, ale podczas budowy, podczas ekspozycji jest to naprawdę bardzo fajny element, który spodoba się wszystkim osobom, które cenią sobie takie smaczki podczas budowy. Ostatnim z elementów, który jest widoczny właśnie podczas budowy, jest wydech, który również jest bardzo pięknie odwzorowany, tak jak w amerykańskich Jeepach Willisach. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o legendarnym Willisie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.